Witam wszystkich oglądających. No w końcu przyszedł mój nowy zasilacz warsztatowy, cyfrowy, programowalny. No i czekałem na niego 2 tygodnie. Mogłem go kupić od razu, ale to kosztowałoby mnie ponad 400 zł. Tak więc czekałem 2 tygodnie, bo zasilacz przyszedł z firmy Botland. I tam on kosztuje 306 zł. No z przesyłką jakieś niecałe 320 zł. No i teraz tutaj otworzę przy Was komisyjnie. Co my tutaj mamy? Końcówki, kabelki. Dosyć ładnie jest zapakowany. To jeszcze jest kabel prądowy. Oj, najważniejsza instrukcja obsługi. To jest oczywiście, nie powiedziałem, że to jest zasilacz Corad KA3005DS. I teraz tutaj te pianeczki. Dobra. Powiem Wam, że bardzo fajnie się elegancko prezentuje i widzę, jest na transformatorze zrobiony, bo jest dosyć ciężki, a już myślałem, że to będzie to zasilacz impulsowy, znaczy zasilanie ten impulsowy, przewodnica, a jednak nie, jednak jest na transformatorze i to troszeczkę waży. I to już mnie cieszy. Dobra. Tak się reprezentuje. Z tyłu ma tylko wejście prądowe na 230V. Trochę niech postoi tutaj w moim kanciapie. Dojdzie tutaj sobie ten i zaraz pokażę Wam. Będę robił testy. Dobra, to w tej pierwszej części to byłoby tyle. Widzimy się za chwilę. Zasilacz już podłączony. Przewody zasilające zakończone krokodylkami też mam tu wszystko podłączone. Co do tych samych przewodów, to takie mam mieszane uczucia. Ja i tak będę sobie musiał zrobić swoje na silikonowych kabelkach, bo te są takie sztywne i wątpię, czy one tutaj wytrzymają taki prąd 5 A. To jest jedno, co zauważyłem. Drugie, po włączeniu takie słychać po prostu uderzenie, jak transformator dostaje napięcia. Po prostu jest albo jest źle zaimpregnowany, ewentualnie jest za słabo skręcony, dlatego jest taki efekt takiego uderzenia. Nie wiem, czy będziecie to słyszeli, jak ja tu włączę ten zasilacz. No i słychać takie burczenie takie. To tak jak transformator jest nieskręcony, to on takie ma tendencję właśnie do takiego buczenia takiego lekkiego. No i włączę teraz. I powiem Wam tak. Ten zasilacz jest bardzo intuicyjny. Tutaj instrukcja obsługi to może dla osób, które faktycznie mają jako pierwszy swój zasilacz warsztatowy kupują, to może jest tam, powinni przeczytać tą instrukcję.
Pokrótce, tu można sobie zaprogramować zasilanie, jakie chcemy, żeby przykładowo nie kręcić. Ustawiamy sobie, załóżmy na jednym jakimś tam M1, M2, M3, M4, załóżmy dane napięcie, które będziemy cały czas tam wykorzystywać Przykładowo tu jest na M4 w tej chwili fabryczne ustawienie 31V, 5,1 A. Tu jest to samo. Tu już ja sobie ustawiałem napięcie pod tą diodę, bo ona ma tu ten zasilacz taką funkcję OCP i OVP, czyli zabezpieczający, jakbym załóżmy podłączył pod 5V taką diodę LEDową, żeby jej nie uszkodzić. I włączamy przykładowo tu, ja sobie włączam ten. No i co jest najważniejsze, co mi się tu podoba w tym zasilaczu, to jest output zasilania, że od razu nie jest podawane napięcie na wyjście na te krokodylki, tylko w momencie jak tutaj włączymy. Ja tam oglądałem sobie film taki instruktażowy na temat tego zasilacza i tutaj gościu mówił, że ja sobie ustawiłem 5V 1 A, że po podłączeniu przy takim napięciu po prostu nie spali tej diody. No to teraz pierwszy teścik z tą diodą tutaj. Włączam zasilanie. No i dioda świeci, nic się nie stało. OK. Ale ja raczej nie będę podłączał niskonapięciowych odbiorników, takich jak diody, czy tam jakieś inne urządzenia, gdzie wymagają danego napięcia fabrycznego ustawionego, ze względu, że wolę nie ryzykować, mimo że mam tutaj tą funkcję zabezpieczającą. Jest to dobre, bardzo dobre, nie powiem, że to jest ale ja zawsze jestem taki, że ja sobie napięcie dane ustawiam pod dane urządzenie, jakie tam powinno być, napięcie i prąd. W tej chwili jest ustawiony, tak jak tu widzicie, ampery. Mogę zmniejszyć tutaj ustawić przykładowo miliampery. I czekajcie, zaraz Wam pokażę. Przykładowo wezmę sobie M3. I żeby teraz tu zmniejszyć napięcie, naciskamy ten przycisk. Tymi dwoma kursorami to możemy zmieniać tutaj po przecinku. Jeszcze raz. Widzicie? I się przesuwa. Przykładowo tu mogę zmniejszyć. Tak sobie. I tu po przecinku mogę sobie tu zwiększyć tak. W ten sposób. Następne naciśnięcie mogę sobie ustawić tu prąd. Tak. I to sobie mogę ustawić przykładowo. Weźmy 110. Dobra, to jest tak. A tu ustawimy 0. I nic, chwilę czekamy. On już się ustawił. I ja sobie nacisnę teraz M3. Jest wprowadzone do pamięci, żeby sprawdzimy, czy tak faktycznie to działa. Tu jest pierwsze napięcie. Ja już tutaj oczywiście przed nakręcaniem tego filmu już musiałem go po prostu przetestować od razu. I tutaj następne. I tu jest to, co żeśmy przed chwilą ustawiali. No i tu oczywiście miliampery też możemy sobie włączyć. Bardzo fajny, według mnie bardzo intuicyjny zasilacz. Tu nic nie jest przebajerowany ani ten. Dobra, teraz weźmiemy, pokażę Wam jeszcze tutaj na żarówce.
Taka samochodowa żarówka, podłączymy ją. Ja tu sobie to wyłączę, zabezpieczenie tutaj to i to. No i puścimy zasilanie. No i proszę, żarówka ładnie świeci. I tutaj jest 12 V, 1,7 ampera, 0,20,5 W. 20,5 W, o. Dobra. I teraz tutaj jeszcze zrobimy taki mały test odnośnie, czy te napięcia, które tutaj są ustawiane, jak one są odzwierciedlone na mierniku. Jak to będzie, miernik będzie pokazywał. Dobra, ja sobie to przygotuję i widzimy się za chwilę. Dobra, miernik mam już podłączony. Tu na mierniku będziecie widzieli, czy napięcie, które jest na zasilacz, podaje nam, jakie będzie tutaj napięcie na tym mierniku. Dobra, to zaczynamy od M1 i na mierniku pokazuje mi 12,02 V. Tu jest 12,00. Możliwe, że jest takie napięcie, tylko sami wiecie, że mierniki różnie pokazują, mają tam te swoje niedokładności. Każdy inny miernik będzie inaczej pokazywał. Tutaj podejrzewam, że gdybym podłączył jeszcze inny miernik, to też będzie inaczej pokazywał. Dobra, weźmiemy M2. Mamy 5 V, zaraz. No i tu 5 V, jak widzicie, jest. Tu mamy 5 V i na mierniku mamy 5 V. Dobra, weźmiemy teraz M3. Tu mamy 11,11. No i tutaj mamy na mierniku 11,13. Dobra, teraz zobaczymy. Na M4 mamy 31 V. No i tu jest na mierniku 31,04 V. To jest wszystko według mnie w granicach normy się mieści. Ja tu aż tak precyzyjnych, dokładnych napięć nie potrzebuję. Jak na moje potrzeby jest to rewelacyjne po prostu, nie? No i co by tu jeszcze dodać? No to wiadomo, że tym pokrętłem ustawiamy. Możemy sobie, zaraz weźmiemy tak. O, i możemy sobie ustawiać tu napięcie, o. W ten sposób, o. Prąd naciskamy teraz jeszcze raz i teraz sobie prąd ustawimy. O. I chwilę czekamy. On sobie to zapamięta. I już teraz mamy tak 2 V. Dobra, zobaczymy, czy mamy te 2 V. Jest. Na mierniku są 2 V. Sami widzicie. Dobra, to ja wiem, to nic więcej nie trzeba dodawać. Sami widzicie, że to jest, no jest proste, jak ja bym to powiedział, jak budowa cepa. I to tym akcentem zakończę dzisiejszy film. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na kolejny film.